8 października 1939 roku Niemcy w Warszawie aresztują ponad 350 reprezentantów polskiej elity, zarówno świeckiej, jak i duchownej, bo też aresztowanych jest wielu księży katolickich i trwają morderstwa, rozstrzeliwania w ogrodach sejmowych. Tak, czyli jeszcze w Warszawie, to jest ten słynny mord w ogrodach sejmowych w Warszawie, ale Niemcy chcą jednak to ukryć, bo takie wtedy jeszcze, przynajmniej na samym początku okupacji, Niemcy wdrażają się dopiero w działania terrorystyczne przeciwko ludności i jeszcze nie wiedzą, jak tę ludność do końca mają zastraszyć. I wtedy tworzy się właśnie miejsce w Palmirach, gdzie ofiary są zwożone. Zaczęło się w pierwszy śnieg 1939 roku. Wtedy po raz pierwszy przyjechały tu budy. Za każdą motocykl z żandarmem, z rozpylaczem i drugi z karabinem maszynowym. Trzeba wiedzieć, że zaraz za wsią, która należała już do Reichu, na pagórkowatym, porosłym lasem terenie ukryli Niemcy wielkie składy i magazyny, przeważnie z amunicją. Ustawione były przy kilkunastu torach. Cały obszar był bardzo pilnie strzeżony przez Niemców i tylko robotnicy udający się pod strażą do roboty, a także gajowi, mieli tam dostęp. Jak jechały w tamtą stronę samochody, ludzie mówili: znów na tory jadą. Otóż gdy tamtej nocy samochody, było ich 7, jak ktoś zauważył, na drugi dzień rano ludzie powiedzieli: patrzcie, na tory ich zaniosło. Ale nic jeszcze wtedy nie przeczuwał, że mianowicie wówczas właśnie się zaczęło. I dopiero gdy w parę dni potem wojskową pocztą pantoflową rozeszła się wiadomość, że ktoś koło 19 toru zobaczył wielki dół zarzucony niezgrabnie ziemią, potem dla niepoznaki zasypany igliwiem, a także drzewa pokaleczone pociskami, jakieś porozrywane w strzępy ubrania, nawet bieliznę i ślady krwi. Wszystko stało się aż nadto jasne. Relacja mieszkańca Palmir Zdzisława Sachnockiego, opublikowana w Życiu Warszawy w listopadzie 1947 roku. Palmiry. Wieś położona około 30 km od Warszawy w obrębie Puszczy Kampinoskiej. Miejsce kojarzone przede wszystkim z apogeum akcji eksterminacji polskiej elity w generalnym gubernatorstwie, zwanej akcją AB, przeprowadzonej przez władze niemieckie wiosną, latem i jesienią roku 1940. Mówimy o apogeum tej akcji, ale to mordowanie Polaków, masowe mordowanie Polaków, przede wszystkim należących do elity, zaczyna się wcześniej. I to jest pewna taka ciągłość, można powiedzieć, można wskazać na pewną ciągłość ze zbrodnią pomorską, czyli zbrodnią, która rozpoczęła się już w trakcie samej kampanii wojennej, albowiem odpowiedzialni za te zbrodnie są członkowie Einsatzgruppe 4, która w trakcie działań wojennych była na Pomorzu Gdańskim. Między innymi ona odpowiadała za tak zwaną krwawą niedzielę w Bydgoszczy. Potem była w Białymstoku, i w końcu znalazła się w Warszawie. I gdy Einsatzgruppe 4 znalazła się w Warszawie, to ona zajęła budynki przy Szucha, te straszne dla każdego warszawiaka i
Polaka słowo Szucha Gestapo, ono się zaczyna, jego historia, tak? Historia terroru Warszawy, niemieckiego terroru w Warszawie właśnie rozpoczyna się od Einsatzgruppe 4 i od Szucha. Potem członkowie tej Einsatzgruppe 4 no, stanowią załogę właśnie owego Szucha. To jest owo straszne, jak mówiono wtedy, Gestapo, które no, terroryzowało nie tylko Warszawę, no, tylko cały dystrykt warszawski, całą okolicę. I oni już zaczynają mordować w momencie upadku Warszawy. Tu jest pewna ciągłość. Niemcy cały czas posuwają się, czy zdobywają i mordują, ale również po zakończeniu działań wojennych mamy do czynienia z kontynuacją tego mordu. No i właśnie w naturalny sposób Einsatzgruppe 4, czyli taka jednostka, która idzie z armią niemiecką, żeby mordować Polaków, mordować polską elitę, ona kontynuuje swoją działalność już właśnie jako Gestapo na Szucha. Straszne rzeczy dzieją się dzień po dniu, tak dla uporządkowania parę dat dziennych. 5 października 1939 roku Adolf Hitler odbiera na Alejach Ujazdowskich paradę, defiladę zwycięstwa Wehrmachtu. 6 października w Berlinie w Reichstagu Adolf Hitler wygłasza przemówienie, w którym zapowiada też, jak on mówi, przebudowę etnograficzną Europy Środkowej. 7 października 1939 roku funkcję komisarza Rzeszy do spraw umacniania Niemczyzny na wschodzie przejmuje Reichsführer SS Heinrich Himmler. 8 października 1939 roku Niemcy w Warszawie aresztują ponad 350 reprezentantów polskiej elity, zarówno świeckiej, jak i duchownej, bo też aresztowanych jest wielu księży katolickich i trwają morderstwa, rozstrzeliwania w ogrodach sejmowych. Tak, czyli jeszcze w Warszawie, to jest ten słynny mord w ogrodach sejmowych w Warszawie, no ale Niemcy chcą jednak to ukryć, no bo takie wtedy jeszcze, przynajmniej na samym początku okupacji, Niemcy wdrażają się dopiero w działania terrorystyczne przeciwko ludności i jeszcze nie wiedzą, jak tę ludność do końca mają zastraszyć. No i wtedy tworzy się właśnie miejsce w Palmirach, gdzie ofiary są zwożone, no i w pewnej tajemnicy, chociaż to trudno mówić, że to można utrzymać w tajemnicy, ta część elity polskiej w Palmirach jest rozstrzeliwana. Jaka jest, tutaj widzimy, bo tu mamy autentyczne zdjęcia dokumentujące zbrodnie w Palmirach zrobione przez samych Niemców. To się wszystko zaczyna od pewnej polanki, na której kopie się doły, no i te osoby, ofiary, które są przywożone, stają nad tymi dołami i te osoby są rozstrzeliwane. Jakby ktoś chciał wyobrazić sobie, jak to było, to są filmy na ten temat, które w sposób fabularyzowany, ale dokumentują również zbrodnie w Palmirach. Przygotowanie miejsca zbrodni było dokonywane z iście taką niemiecką metodycznością. Badacz zbrodni w Palmirach, współczesny badacz tego straszliwego wydarzenia, dziennikarz, historyk, pan Mariusz Nowik, dotarł do takiego znamiennego artykułu, właściwie notki w niemieckojęzycznej prasie ukazującej się w okupowanej Warszawie z grudnia 1939 roku. Warschauer Zeitung, bo to jest ten tytuł prasowy, informowało, że do Palmir przyjechał sam Hans Frank, stojący na czele administracji okupacyjnej w generalnym gubernatorstwie,
Pokazano na zdjęciu wielki lej po wybuchu niemieckiej bomby lotniczej, bo tam w Palmirach przed wojną była polska składnica amunicji bombardowana w czasie kampanii wrześniowej, więc był wielki dół, no niemal zapraszający do tego, żeby go wykorzystać. Jak widać też w dokumentacji fotograficznej pozostawionej przez samych Niemców, te doły były, zresztą one były potem kopane przez Hitlerjugend, już, bo wiadomo, ta machina zbrodni ruszyła pełną parą wiosną i latem 1940 roku, ale można zadać sobie pytanie, dlaczego Niemcy chcieli tak poza Warszawą mordować? Dlaczego jeszcze im zależało na przełomie 1939-1940 roku na tym, żeby no, nie epatować tą przemocą i zbrodniami? Pamiętajmy, to jeszcze jest przed upadkiem Francji, która upadnie dopiero w czerwcu 1940 roku i nieprzypadkowo właśnie w czerwcu 1940 roku Palmiry staną się świadkiem szczególnej eksplozji tej przemocy i tych wielu egzekucji. Tak, bo Niemcy już są przekonani, że ta wojna jest wygrana, już przygotowują się po upadku Francji na podbój Związku Sowieckiego, a to de facto dla nich znaczy, że są panami nie tylko w Europie i w Eurazji, a to znaczy, że mogą być bezkarni i to znaczy również, że mogą wprowadzać w pełnym zakresie swoje ludobójcze plany germanizacyjne, zmienienia struktury rasowej całego świata i wtedy już mniej uważają, mniej trzymają niektóre sprawy, czy niektóre swoje zbrodnie w tajemnicy i ten terror również polega na tym, że zastraszają, że ludność tych podbitych terenów musi mieć świadomość, że może też znaleźć się w takim dole śmierci. Akcja AB, o której mówiliśmy przed chwilą, oficjalnie zakończyła się, tak Hans Frank zarządził, pod koniec lipca roku 1940, ale w Palmirach mordowano i przed, i po akcji AB. Ogółem historycy mówią, że w ramach akcji AB w Palmirach zamordowano około 1700 reprezentantów polskich elit umysłowych, politycznych, gospodarczych, duchownych, ale na samym cmentarzu w Palmirach leży ponad 2000 ofiar niemieckiego terroru. Tak, mówi się na 2200 osób. Po chwilę wspomnijmy te osoby zamordowane. No, najważniejszy chyba też jest taki największy pomnik, to jest Maciej Rataj, marszałek Sejmu. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej w latach 1922-28, polityk związany z ruchem ludowym. Dodajmy, bo może to części widzów czy też czytelników zajmujących się tematyką II wojny światowej umyka. On był 2 razy w okresie II Rzeczypospolitej głową państwa polskiego. Zgodnie z obowiązującą konstytucją, po zamordowaniu prezydenta Narutowicza w grudniu 1922 roku, to właśnie ówczesny marszałek Sejmu Maciej Rataj przejął obowiązki głowy państwa i po raz drugi w maju 1926 roku, kiedy w wyniku zamachu majowego Józefa Piłsudskiego, przewrotu majowego, do dymisji podał się urzędujący prezydent Stanisław Wojciechowski. Obowiązki ponownie głowy państwa przejął w tej trudnej sytuacji Maciej Rataj. W obu przypadkach kryzysowych w sensie politycznym stanął na wysokości zadania. Wybitny przedstawiciel polskiej elity ukierunkowanej na afirmowanie polskiej niepodległości, polskiej suwerenności, za to zginął. Podobnie jak inny wybitny przedstawiciel polskiej elity z odmiennego nurtu politycznego, Mieczysław Niedziałkowski, związany z niepodległościowym skrzydłem polskiego socjalizmu, czyli z Polską Partią Socjalistyczną, szef Biura Konstytucyjnego w pierwszym rządzie II Rzeczpospolitej, w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, wybitna postać, wybitny myśliciel, pisarz polityczny PPS-u, także zginął, ale także ginęli narodowcy. No właśnie, mi się kojarzy z Palmirami przede wszystkim Stanisław Piasecki, wydawca narodowej czy prawicowo-narodowej gazety Prosto
z mostu, która no, miała wybitny poziom. To było w latach 30. jedna z najważniejszych polskich gazet, w bardzo istotny sposób wpływająca szczególnie na młode pokolenie. Może przypomnijmy, że w tej gazecie na przykład swoje wiersze publikował Konstanty Ildefons Gałczyński. No, ale nie tylko politycy, ale chyba jedną z najbardziej znanych ofiar Palmir jest Janusz Kusociński, biegacz, mistrz olimpijski w Los Angeles na 10 tysięcy metrów. No, postać absolutnie legendarna dla obrońca całej... Warszawy w obrońca 1939, związany od razu z polskimi strukturami konspiracyjnymi, także należy do ofiar Palmir. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną postać symboliczną, bardzo ważną, jak gdyby, która pokazuje w soczewce te dramatyczne losy Polski skazanej na zagładę przez dwóch okupantów, przez Niemców i Związek Sowiecki. Myślę tutaj o Agnieszce Dowbor-Muśnickiej, młodszej córce generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, dowódcy Korpusu Polskiego w Rosji w czasie I wojny światowej, potem dowódcy Armii Wielkopolskiej w czasie Powstania Wielkopolskiego. Jej starsza siostra, porucznik Janina Lewandowska, jako jedyna kobieta zginęła parę tygodni wcześniej, mówię w kwietniu 1940 roku w Katyniu, a jej siostra Agnieszka Dowbor-Muśnicka w czerwcu 1940 roku w Palmirach. To jest kolejny raz natrafiamy na tę analogię, czy na podobieństwo pomiędzy zbrodniami obu reżimów totalitarnych, czerwonego i czarnego. One od początku za swój główny cel uznały dekapitulację narodu polskiego, czyli likwidację polskich elit. Tak, bo jaki był w cudzysłowie tytuł winy Kusocińskiego, Rataja, Niedziałkowskiego, Dowbor-Muśnickiej, Piaseckiego, księdza Sejny beatyfikowanego przez Jana Pawła II w 1999 roku. Wspólny mianownik ich, w cudzysłowie powtarzam, tytuł winy to była polskość.